Nie może być pieniądz tworzony w postaci kredytu, dlatego że w momencie, kiedy kredyt jest przyznawany firmie czy danej jednostce, to bank nie kreuje pieniędzy na odsetki. W związku z tym wpadamy w spiralę długu, która tylko może rosnąć. To jest jednokierunkowy ruch, a konsekwencje społeczne, o tym można by bardzo dużo mówić, pieniądza dłużnego są katastrofalne. Z punktu widzenia społecznego, moralnego, prowadzi taki pieniądz do powszechnej korupcji systemowej, która panuje na każdym poziomie i szczeblu. Ja rozumiem, że w tej chwili trudno palcem pokazać system gdzieś na świecie, bo z takim argumentem się często spotykam, gdzie taki system pieniądza niedłużnego, nie opartego o dług istnieje, no ale to nie znaczy, że on nie może istnieć. Ja podam jakiś przykład, bo są teoretyczne. No, nie wiem, jest jakiś na przykład system finansowy w Szwajcarii. Ja nie wiem, czy to jest dłużny, czy niedłużny. No on dobrze funkcjonuje od nawet, no nie wiem, 100 lat, czy tam iluś po prostu. Nie był narażony na żadne, przynajmniej ja nie przypominam sobie na jakieś kryzysy, jakieś wielkie inflacje, czy jakieś inne, prawda? No to zróbmy tak jak w Federacji, będzie tak jak w Szwajcarii. Niech Panu to wystarczy. Szwajcaria jest krajem trójwalutowym, bo jest frank i jeszcze jest waluta trzecia alternatywna, jakby, która ma w nazwie euro zresztą. I te dwie pozostałe waluty są walutami obywatelskimi, można powiedzieć. Korzyści z rozwoju technologicznego są przechwytywane przez korporacje międzynarodowe i ten proces idzie ad absurdum, ponieważ właśnie niedługo nie będzie pracy, albo będzie jej bardzo mało i co zrobią właśnie ci wszyscy ludzie, którzy będą tej pracy pozbawiani. Zresztą podobna sytuacja jest z pieniądzem, bo pieniądz jest też zawłaszczony przez prywatne korporacje, bo kreacja pieniądza odbyła się w prywatnym sektorze bankowym, pieniądz jest emitowany jako dług i również korzyści z emisji pieniądza, który powinien być podstawową infrastrukturą dla zdrowego społeczeństwa, neutralną, sprawiedliwą, uczciwą, korzyści z senioratu, czyli z emisji pieniądza są znów przechwytywane przez prywatne korporacje, międzynarodowe głównie. I teraz dlaczego o tych dwóch rzeczach mówię? Ponieważ mamy tutaj jakby wspólny mianownik mamy. Jak rozwiązać problem technologicznego bezrobocia? No więc wszyscy my, jako spadkobiercy cywilizacji, która trwa od setek lat, powinniśmy partycypować w korzyściach z tego technologicznego bezrobocia, czy inaczej, z postępu technologicznego, podobnie jak z emisji pieniądza. Więc jest absolutnie do rozważenia i według mnie nie ma innego wyjścia, jak jakaś forma dywidendy narodowej wypłacanej obywatelom z racji tego, że tworzą wspólnotę i że na przykład Narodowy Bank Polski jest wspólną własnością Polaków, a nie jest instytucją służebną wobec sektora prywatnego bankowego, służebną w postaci bankomatu i kantoru wymiany walut. Bo tak de facto jest, ponieważ pieniądz powstaje w prywatnym sektorze bankowym. Więc myślę, że nie ma wyjścia. Ja nie lubię bardzo pojęcia dochód gwarantowany, dlatego że on z reguły jest związany z podatkami. To znaczy, że tu jest taka teza, że pieniądze pochodzą tylko z podatków. Nieprawda. Gdybyśmy przejęli korzyści z emisji pieniądza jako społeczeństwo, to mielibyśmy do dyspozycji w tej chwili około 300 miliardów złotych rocznie. To jest więcej jak dziura budżetowa. I teraz problem polega na tym, żeby zastanowić się, jak w sposób uczciwy, z korzyścią dla społeczeństwa, również dla infrastruktury, która obsługuje całe społeczeństwo, jak te pieniądze w sposób uczciwy, sprawiedliwy i transparentny spożytkować. Zgadzam się z Panem. Bliskie jest mi takie myślenie. Odpowiadając jednym zdaniem na pytanie, kto jest beneficjentem tych zmian, no na pewno nie klasa pracująca. Nie mam tutaj na myśli klasy robotniczej, tylko ludzi, którzy po prostu pracują, czyli większość z nas. I problem, dlaczego tak jest, wynika stąd, że rozwój technologiczny jest podporządkowany temu, na czym bazuje kapitalizm, czyli wyzysk i chęć posiadania władzy. I no niestety, to jakby ta wizja społeczeństwa, o której Pan mówi, jej wdrożenie w jakimkolwiek stopniu musi wiązać się z pytaniem o
inną niż kapitalistyczna organizacja społeczeństwa, bo tutaj musi się pojawić sprawiedliwość społeczna, tutaj musi się pojawić ideał wpisany w deklarację filadelfijską uchwaloną w 1944 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy o tym, że praca nie jest towarem, a więc musi pojawić wszystko to, co neoliberalizm całkowicie zniszczył. Przede wszystkim w kontekście amerykańskim. No, jak sobie spojrzymy na to, co się z modelem społecznym amerykańskim stało od lat 50. do tak zwanej ultraliberalnej rewolucji lat 90., no to tam były dwie rzeczy. Demontaż całkowity zabezpieczeń społecznych plus jakby wprowadzona konkretnymi ustawami decyzja o obniżeniu zysków kapitałowych, więc jakby musielibyśmy wyobrazić sobie inny ład polityczny od międzynarodowego po państwowy, który tego typu ideały mógłby wdrażać w konkretne polityki publiczne. Ja uważam na przykład, że społeczeństwo, które nie ma wolnego, uczciwego, neutralnego pieniądza, który jest tak jak układ krwionośny, zaopatruje cały organizm, jest go nie za dużo i nie za mało, po prostu żeby organizm był zdrowy, się normalnie rozwijał, to jest sytuacja taka, że to jest warunek istnienia w ogóle wolnego rynku. Dlatego, że wolny rynek nie może istnieć, pomijając wiele innych powodów, że on w tej chwili nie istnieje. On nie może istnieć w momencie, kiedy mamy do czynienia z pieniądzem dłużnym, który jest tak naprawdę pasożytniczy, jest narzędziem eksploatacji i zniewalania społeczeństw i to w skali globalnej. Więc tutaj wydaje mi się, że w ogóle trzeba stworzyć jakąś nową pojęciowość, nową nomenklaturę i budować tak naprawdę praktycznie wszystko od początku, bo te różne pojęcia są też nieadekwatne i nieaktualne do sytuacji, w jakiej my jesteśmy. Chodzi jakby o przełom cywilizacyjny, powiedziałbym. Przebudź się, oto nowy dzień. W świetle prawdy stań, w jedności trwaj, o wolność wal. Przebudź się, nastał nowy dzień. Zrzuć kajdany zła i powiedz już dość, to nie jestem ja. Przebudź się, oto nowy dzień. W świetle prawdy stań, w jedności trwaj, o wolność walcz. Przebudź się. Przebudź się. Da da dum dum